Czy bycie prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej to nie jest najfajniejsza fucha ze wszystkich szefów wszystkich związków sportowych w Polsce? Tak, jest piękna rzecz, ale nie tylko dlatego, że jesteś na topie i wygrywasz wszystko, ale dlatego, że współpracujesz z ludźmi, którzy mają pasję, mają chęć i widzą cel w tym, co robią. Presja to jest przywilej faworytów i presja to jest rzecz, którą trzeba się obywać już na treningach. Polska jest jedną z najmocniejszych lig na świecie. Mamy 4 drużyny w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. To jest niesamowite i nigdy niespotykane. Pierwszy raz coś takiego w historii się zdarzyło. Ja jako prezes nie wchodzę do szatni. Zdarza się po sukcesie wejść, tylko pogratulować w tym już ostatecznym. U mnie ta struktura w ten sposób wygląda, że każdy musi się skupić na swojej pracy. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie wraz z Weroniką i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest Sebastian Świderski, wybitny polski siatkarz, filar wieloletni naszej drużyny, były wicemistrz świata, którego pasja i boiskowa inteligencja stały się podwaliną sukcesów i tych przeszłych, i obecnych reprezentacji Polski. Dzisiaj, który zamienił dres na garnitur Dres. I jako prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej rządzi całą siatkówką, a też jeszcze niedawno jako prezes Zaksy Kędzierzyn-Koźle zawiódł drużynę do triumfu w Lidze Mistrzów. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy bycie prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej to nie jest najfajniejsza fucha ze wszystkich szefów wszystkich związków sportowych w Polsce? Bo tak, narodowa dyscyplina sportu. Jesteśmy światową potęgą. Reprezentacja Polski regularnie zostaje drużyną roku we wszystkich plebiscytach i mamy system, który pozwala kolejnym pokoleniom cały czas być na topie. Więc po prostu bajka. Dzień dobry, witam serdecznie, witam was. Czy to jest piękna rzecz? Tak, jest piękna rzecz, ale nie tylko dlatego, że jesteś na topie i wygrywasz wszystko, ale dlatego, że współpracujesz z ludźmi, którzy mają pasję, mają chęć i widzą cel w tym, co robią. Bo często jest tak, że ktoś coś robi, bo musi. U nas praktycznie wszyscy pracują, bo chcą pracować, bo widzą sens tej pracy, bo chcą się rozwijać, mają możliwości na rozwój, a co za tym idzie również szanse na wielki sukces. Ten sukces udaje nam się co roku osiągać, bo nasi panowie z każdej wielkiej imprezy w ostatnich 4 latach przynajmniej przywożą medale i to wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi o kolory. Nasze panie również wracają do elity. 3 medale ostatnich turniejów Ligi Narodów. Więc widać, że zaczyna to fajnie funkcjonować, że jest chemia między właśnie pracownikami, że jest chemia w sztabach szkoleniowych i co najważniejsze między zawodniczkami i zawodnikami. A to jest wtedy dużo łatwiej pracować. Ale jak wyjaśnić ten fenomen? Co sprawia, że polska siatkówka jest niezmiernie na światowym topie? Inne dyscypliny, zwłaszcza drużynowe, mają takie, że odpali tutaj piłka ręczna. W piłce nożnej wspominamy 2016 rok, gdzie zaszliśmy zaledwie do ćwierćfinału. Koszykówka, a wy niezmiennie, na czym to polega? To tego się nie da wybudować w ciągu 1 roku czy 1 dekady prezesury. To jest wiele lat tej pracy. My w 1998 roku przeszliśmy rewolucję, trener Mazur został trenerem pierwszej reprezentacji, wtedy podpisana została pierwsza umowa sponsorska, duża umowa sponsorska, która pozwoliła nam przystąpić do rozgrywek Ligi Światowej, do tej elity i móc rywalizować z tymi najlepszymi. 8 lat uczyliśmy się takiej dorosłej siatkówki, uczyliśmy się tego, jak grać, a potem jak wygrywać z tymi najlepszymi, co w 2006 roku przyniosło nam srebrny medal Mistrzostw Świata w Japonii i od tego tak naprawdę taki zaczął się boom na siatkówkę. Ten boom był od 98, jeżeli chodzi o kibiców i o to, co się działo wokół, ale jeżeli chodzi o wyniki, to dopiero ten 2005-2006 rok spowodował, że zaczęliśmy iść do góry, zaczęliśmy rosnąć. W 2009 roku Mistrzostwa Europy, pierwsze, historyczne. I tak co roku dokładaliśmy po jednej cegiełce. Ale żeby nie zaprzepaścić tej ciężkiej pracy, ktoś wymyślił siatkarskie ośrodki szkolne. To jest projekt, gdzie zrzesza ponad 10 000 dzieciaków, ponad 650 trenerów, ponad 200 szkół
w całej Polsce, gdzie uczy się dzieci już od najmłodszych lat właśnie siatkówki. Do siatkówki nie możesz przystąpić w wieku 3-4, bo to jest za trudna dyscyplina. To jest dyscyplina bardzo techniczna, więc my troszeczkę przesunęliśmy tą granicę do wieku 10-11 lat. Oczywiście są szkoły, które bawią się już wcześniej. Mamy program Kinder Joy of Moving, który właśnie promuje bardzo mocno tą siatkówkę wśród najmłodszych, ale tak naprawdę takie duże, mocne szkolenie to jest właśnie te SOS-y, tak zwane SOS-y. I ta piramida, to jest podstawa tej piramidy, ta piramida później prowadzi do tego, aby być najpierw reprezentantem młodzieżowym, a później reprezentantem kraju. I mamy co roku dopływ tej młodzieży. Także dla nas to jest bardzo ważne. I widzicie wśród tej młodzieży właśnie potencjalnych kandydatów. Rzeczywiście cały czas są osoby, które mają szansę dostać się do reprezentacji, są tak dobre i mają szansę się rozwijać. Tak, na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu była 8, jeżeli chodzi o panów, z 13, którzy przystępowali, którzy zaczynali swoją karierę właśnie w SOS-ach. To widać, że ta praca jest tam wykonywana. Natomiast w naszym przypadku to jest taki trochę paradoks tego, że jeżeli masz szeroką bazę, szeroką tą podstawę piramidy, to potem jest tak duży napływ tych zawodników, że rzeczywiście ci zawodnicy mają problem, gdzie grać. Bo to jest najważniejsze i ten wiek strasznie się przesunął. My zaczynaliśmy mając 20, 21, 22 lata, granie w reprezentacji. Dzisiaj debiutują zawodnicy, którzy mają 29, 28, 30, więc już są w pełni ukształtowani. Więc ta granica strasznie mocno się przesunęła, chociaż są perełki jak Kuba Nowak, który ma 20 i w zeszłym roku wszedł przebojem do kadry, ale to jest perełka. Więc widać, że to szkolenie funkcjonuje. Ja się boję tylko tego, że właśnie my będziemy zbyt mocno skupieni na tych starszych i tu jest już praca moja z trenerami, żeby mocno stawiali na tą młodzież, żeby ta młodzież widziała, że pracę, którą wykonuje na co dzień w klubie, później może sprzedać, przekształcić na pracę w reprezentacji i rozwijać. Ja mam jeszcze jedno pytanie o fenomen siatkówki, bo jako się rzekło, jesteście naszą dyscypliną narodową i pomyślałem, inne też, czego wam najbardziej mogą zazdrościć, to atmosfery na meczach. Nie tylko reprezentacji, na meczach ligowych czy pucharowych, że przychodzą całe rodziny i jest bezpiecznie i ta atmosfera jest fantastyczna. Czy coś jest w tym, że siatkarze potrafią lepiej promować zdrowy, aktywny tryb życia i inspirować niż przedstawiciele innych dyscyplin? Wyobraźcie sobie, w jakim byliśmy szoku w 1998 roku, kiedy zagraliśmy pierwsze 3 weekendy na wyjazdach ówczesnej Ligi Światowej, a potem na pierwsze mecze przyjechaliśmy do Spodka. I wchodzimy, Spodek nie był jeszcze pełny, nie był jeszcze tak wypełniony fantastycznie jak teraz, nie było takiej atmosfery, ale 7 000, czyli te 2/3 tej hali była i zaczęła żyć z nami i my byliśmy pod wielkim wrażeniem, jak ci kibice potrafią się bawić. My mieliśmy obrazki z innych boisk, nie będę mówił tutaj jakich, Wiadomo. wiadomo. I ta wizja tego kibica, który przychodzi z rodziną, tak nam mocno została wyryta w głowie, że my cieszyliśmy się, że mogliśmy być z tymi kibicami. My zostawaliśmy czasami godzinę, półtorej po meczu, po to, żeby tylko przybić sobie piątkę, porozmawiać, zrobić zdjęcie, dać autograf. To było dla nas piękne. I to było kultywowane przez wiele, wiele lat, nadal jest. I widać, że ci kibice po to też przyjeżdżają, żeby spotkać się z tym swoim bohaterem. Dla dzieciaka to jest wielkie przeżycie, jeżeli może zrobić sobie zdjęcie, uścisnąć dłoń ze swoim idolem. Dodatkowo te projekty, które właśnie przed chwilą powiedziałem, chociażby Kinder Joy of Moving, powoduje, że zwycięzcy tego turnieju jadą na wielką imprezę i biorą aktywny udział. Podają piłki, wycierają parkiet, więc oni są w centrum tego wydarzenia. Więc tutaj staramy się łączyć tych wszystkie kropki po to, żeby to dziecko na końcu chciało przychodzić z rodzicami na mecz, żeby właśnie ciągnęło rodzica na ten mecz. A to też dla nas jest budowanie tej dolnej piramidy. Bo nie każdy będzie Bartkiem, Kurtkiem, Magdą, Stysiak, ale zdajemy sobie sprawę, że może będzie działaczem, może będzie trenerem, ale na pewno na końcu będzie kibicem i będzie zawsze przychodził na nasze mecze reprezentacji. I klubu, to też jest ważne. Siatkówka to jest sport takich powtarzalnych przeciążeń. No, kontuzje są wpisane jakby generalnie w sport wyczynowy. Co najczęściej psuje się u zawodników i czy są jakiekolwiek sposoby, żeby temu zapobiegać? Czy jakoś inaczej teraz opiekujecie na przykład zdrowotnie zawodników niż wcześniej? Kiedyś nie mieliśmy takiej przede wszystkim wiedzy ani technologii. Dzisiaj tego jest naprawdę bardzo dużo. Wiedza to jest podstawa do tego, jak przygotować się
do zawodów, do danego spotkania, czy nawet do danego turnieju. Kiedyś to była szkoła, stara szkoła trenera świętej pamięci Wagnera, czyli duże obciążenia, wielkie obciążenia, jeszcze większe obciążenia i jak przeżyjesz trening, to potem już na meczu sobie poradzisz. Nie było takiej tej tak zwanej dzisiaj prewencji, nie było tego wprowadzenia, a dzisiaj nad tym bardzo mocno się pracuje. Dzisiejsza dynamika siatkówki jest bardzo duża. Czasami gra się 2-3 godziny i trzeba w siatkówce wykonywać wszystko na 100%. Tam nie można podskoczyć sobie na 50, nie można zaatakować, można kiwnąć, ale nie można zaatakować na 20%. Tutaj się wszystko robi na maksa. Idzie się na zagrywkę, zagrywa się na 100%. Więc nasza dyscyplina potrzebuje właśnie tego zabezpieczenia, tej prewencji, tej pracy. I jest wiele już wyszkolonych trenerów przygotowania fizycznego, których kiedyś nie było. Wielu trenerów przygotowania fizycznego, którzy wiedzą, jak poprowadzić. I dlatego między innymi, to co powiedziałem na początku, te kariery bardzo mocno się przesuwają. Dzisiaj mamy zawodników, którzy mają 38, 39, nawet jest, pozdrawiam, Piotrek Lipiński, który ma 47 i dalej gra w pierwszej lidze i to z dobrymi wynikami. Więc widać, że to się przesunęło. Ale właśnie dzięki suplementacji, dzięki technice ćwiczeń, dzięki przygotowaniu odpowiedniemu fizycznemu, no i tej prewencji. Więc to jest mega, mega ważne, jeżeli chodzi o naszą dyscyplinę. Wracając do czasów, kiedy byłeś jeszcze zawodnikiem, czy pamiętasz taki moment, kiedy ciało powiedziało ci stop, kiedy poczułeś taki sygnał z własnego organizmu, nie jestem niezniszczalny? Tak, oczywiście, to wielokrotnie. No, w moim przypadku ja nie potrafiłem się zatrzymać. Ja nie powiedziałem, dobra, w tym roku odpuszczę, bo chcę odpocząć, chcę się zregenerować. No ale kontuzje właśnie najczęściej powstają przez za duże obciążenia, ale również przez brak tego odpoczynku, brak regeneracji. No i mniejsze, większe, przykład chociażby skręcenie stawu skokowego, na to nie masz wpływu. Bo tutaj źle spadniesz komuś na nogę i ta kostka po prostu leci. I tutaj nie masz możliwości. Natomiast naderwane mięśnie, zerwane nawet mięśnie, no to już problemy z kręgosłupem. No to już jest sprawa przeciążeniowa. I tutaj tego według mnie w mojej karierze mi zabrakło, żeby powiedzieć sobie dość. No pierwszym takim sygnałem no to był zerwany Achilles w 2009 roku, niestety w 2009 roku, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, na które nie pojechałem, ale może dlatego zdobyliśmy. Więc te sygnały później były. Następny powrót mój po tej kontuzji, po zerwaniu Achillesa. Powrót, ciężka praca, ciężkie przygotowania. Wracam do reprezentacji, wracam do Polski, do klubu i po kilku kolejkach zrywam mięsień czworogłowy, co było wielkim ewenementem, bo lekarz dr Domżalski mówi, że z tym się nigdy nie spotkał. Więc dla niego to też była taka nauka. Ale to był dla mnie sygnał, że trzeba zacząć hamować i trzeba zacząć chyba szukać czegoś innego w życiu. Jeszcze była drobna próba powrotu, ale niestety organizm powiedział stop. Czy zgodziłbyś się z takim twierdzeniem, że jeszcze twoje pokolenie bardziej, siatkarzy, sportowców, bardziej uczyło się ignorować sygnały organizmu, ignorować ból, a dzisiejsi zawodnicy bardziej się wsłuchują w swoje organizmy, tak? Tak, dokładnie tak jest. Za naszych czasów to była tak zwana, może nie niebieska, ale pomarańczowa tabletka, która uśmierzała ból w takim stopniu, że można było na drugi dzień góry przenosić. Więc rzeczywiście kiedyś bardziej się słuchało nawet nie organizmu, tylko tego, że na drugi dzień trzeba być dobrze przygotowanym, trzeba zagrać dobry mecz, więc najprostszym, najłatwiejszym sposobem było to po prostu, żeby przyjąć jakąś tabletkę przeciwbólową i na tym się kończyło. Dzisiaj zawodnicy wiedzą, że jeżeli przeciążą organizm, to mogą nawet pauzować 2, 3, 4 miesiące lub nawet dłużej, więc ta ich wiedza dzisiaj jest dużo większa. Tego, co jak mówiłem znowu na początku, u nas brakowało niestety. A czy po latach wyczynu organizm jest bardziej odporny, czy jednak bardziej wyeksploatowany? Jedno i drugie, ponieważ odporny, ja nie chcę mówić, że mam nie wiadomo jaką granicę bólu, ale wiele rzeczy gdzieś tam jestem w stanie wytrzymać bez właśnie przysłowiowej tabletki przeciwbólowej. Natomiast widzę wiele organizmów, które są tak wyeksploatowane, że mają problem spędzenia, nie wiem, godziny, 2 w aucie, prowadząc auto, więc widać, że te organizmy są w różnych dyscyplinach inaczej wyeksploatowane. Natomiast to też jest właśnie ta ciężka praca i brak tej wiedzy, brak tego takiego prewencji za naszych czasów. Dzisiaj zawodnicy
według mnie za te 10-15 lat na pewno będą zupełnie inaczej wyglądać i też ten styl życia pokazuje na to, że jednak po zakończeniu kariery często jest tak, że masz niechęć do po prostu robienia czegokolwiek, czy do pójścia na siłownię, czy do pojeżdżenia na rowerze, czy nawet do spacerowania po parku. Dzisiaj ta wiedza już zupełnie inna jest. Dzisiaj zawodnicy sami chcą chodzić właśnie na siłownię, sami szukają sobie zajęć dodatkowych w tym czasie wolnym, tak? Ja nie mówię w czasie sezonu jednego klubowego czy reprezentacyjnego, ale w tym czasie wolnym to wiedzą, że oni muszą pójść, muszą coś porobić, żeby być ciągle w takim, może nie rytmie gry, ale w tym takim okresie przygotowawczym. Chciałem zapytać, jak wygląda psychika sportowca po doznaniu urazu? Mówimy tutaj dużo o kontuzjach. Czy bardziej dominuje wówczas strach, czy złość? Pytam, bo wielu naszych pewnie widzów, słuchaczy odnosi kontuzje, nie wiem, skończył się właśnie sezon narciarski na nartach, czy podczas biegania. Jak sobie wtedy poradzić? Co jest najważniejsze w takim momencie, gdy się odnosi uraz i się słyszy, że parę miesięcy z głowy? Znaczy nie chcę mówić z mojego doświadczenia, ale to, co ja przeżyłem, to rzeczywiście pierwsze to był strach, potem co będzie dalej, ale wiem, że nie można się zamykać. Nie wolno tego zamykać w sobie, dusić w sobie i być tą taką głową wszechwiedzącą, że moje decyzje, moje przemyślenia to są te najważniejsze. Wtedy trzeba iść do najbliższych, rozmawiać, konsultować to ze specjalistami i ciągle tą taką wiedzę pozyskiwać, bo to jest najważniejsze. Jeżeli będziesz pozytywnie podchodzić do tego, to ta kontuzja i ta regeneracja będzie przebiegała dużo szybciej i dużo sprawniej. A czy grając w drużynie można być tak w pełni sobą, czy jednak każdy zawodnik tam gra trochę jakąś taką rolę gdzieś tam drużynową? W naszej dyscyplinie muszą być role w drużynie, ponieważ 6 zawodników grających plus libero, no to oni wiedzą, że wychodzą na boisko, że oni są od początku narażeni na największe przeciążenia i na największą pracę od pierwszej piłki meczowej. Natomiast zawodnicy, którzy są w kwadracie, oni muszą potrafić być rezerwowymi. Bo często są zawodnicy, którzy nie potrafią wejść z ławki i zagrać tak samo dobrze jak od pierwszej piłki. I niektórzy wiedząc, że niektórzy nie mogą zejść, bo potem już nie wrócą. Bo ich organizm się tak oziębi albo po prostu głowa się wyłączy i nie są później już w stanie grać. Więc tutaj jest duża rola trenera i sztabu szkoleniowego, żeby to tak poukładać, żeby poznać mentalność danych zawodników, wiedzieć, w jakich sytuacjach mogą na danego zawodnika liczyć, bo jeżeli mamy 23 w siatkówce, zawodnik wchodzi na najważniejszą zagrywkę w meczu, no to jeżeli ten zawodnik nie będzie przygotowany, będzie przestraszony, no to jest skazane w 90% na porażkę. I to jest wiedza, mądrość sztabów, trenera przede wszystkim, żeby tych ludzi poznać i ich maksymalnie wykorzystać w tych momentach, na które oni są przygotowani i które potrafią wykonać. To jest też fascynujące w siatkówce w polskim wydaniu, że to są nasze drużyny panów i pań, gdzie my rzeczywiście, Polacy, gramy drużynowo. Ja zawsze zazdrościłem krajom bałkańskim, zwłaszcza jak się Jugosławia podzieliła, że oni we wszystkich dyscyplinach drużynowych odnoszą sukcesy. Taki mały naród od piłki ręcznej, koszykówki po piłkę nożną. To są wicemistrzowie świata przecież. A u nas to się udaje tylko w siatkówce. Czy rzeczywiście jest tak, że nikt nie gra na siebie? Czy były takie, nawet nie chodzi mi o nazwiska, ale zawodnicy, którzy mogliby być wybitni, ale nie umieli grać w siatkówkę drużynową? Byli, zawsze są tacy. Ja nie chcę tutaj mówić o polskich zawodnikach, ale podejrzewam, że większość kibiców wie. Był taki zawodnik Matteo Martino, z którym miałem przyjemność grania w Maceracie, który miał według mnie jedne z największych możliwości, umiejętności i talent, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo potrafił z piłką zrobić wszystko, a jednak przychodziło do meczu, przychodziło do treningu wspólnego i on się wyłączał. On grał na siebie, on szukał swoich rozwiązań. Są tacy oczywiście i kwestia jest tego, jak drużyna sobie z nim poradzi, czy go zaakceptuje, czy nie. Bo wielokrotnie, jeżeli drużyna go zaakceptuje i potrafi nim posterować, to ten zawodnik zostawi serce dla nich, chociaż gra ciągle na siebie. Ale jeżeli ta drużyna go nie przyjmie, nie zaakceptuje, co więcej go z tej drużyny wyrzuci, to wtedy ten zawodnik może zrobić więcej szkody niż pożytku.
No a nie da się ukryć, no presja, prawda, leży na was, na zawodnikach, którzy wychodzą na boisko. Czy ona się rozkłada na wszystkich? Czy wszyscy ją odczuwają tak samo? Czy jednak któryś z zawodników bierze ją zawsze najbardziej na siebie? Ktoś mądry powiedział, że presja to jest przywilej faworytów i tych, którzy są postrzegani jako triumfatorzy w ostatnim meczu. Więc presja to jest rzecz, którą trzeba się ubywać już na treningach. My zaczynając w tym 98 roku nie mieliśmy tej presji, bo nie wiedzieliśmy, co to jest, bo nigdy nie byliśmy faworytem. Potem jak zaczęły się właśnie te mecze coraz większe, z coraz większymi, coraz mocniejszymi przeciwnikami, coraz więcej kibiców, zainteresowanie mediami, telewizją, to ta presja zaczęła się pojawiać coraz większa i wiele lat musieliśmy się uczyć z nią żyć. Dzisiaj zawodnicy chociażby poprzez rozgrywki ligowe, bo o tym też trzeba mocno powiedzieć, rozgrywki ligowe urosły do tego, że dzisiaj mówimy, że Polska jest ligą jedną z najmocniejszych lig na świecie. Jeżeli chodzi o męską o kluby męskie, mamy 4 drużyny w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. To jest niesamowite i nigdy niespotykane. Pierwszy raz coś takiego w historii się zdarzyło. Więc to pokazuje, że ta nasza liga jest bardzo mocna. I na każdym meczu ligowym musisz wyjść właśnie pod stresem, pod presją, rozegrać to spotkanie. Więc tego się uczysz. I potem jak wychodzisz na mecz reprezentacyjny, to jest tak, że wchodzisz na halę, to jest wielkie wow, ale po chwili zaczynasz się z tym oswajać, a jak słyszysz pierwszy gwizdek, to tak naprawdę jesteś skupiony tylko na tym, co się dzieje na tym boisku i na przeciwniku, co on robi. Oczywiście kibice mogą pomagać, mogą przeszkadzać, ale jeżeli jesteś dobrze sfokusowany, to czasami nawet nie słyszysz tego, co się dzieje wokół ciebie. Czasami jest tak, że nawet sędzia zagwizdże, a zawodnicy grają, bo są w takim amoku, że nie przerywają. Także trzeba z tym umieć żyć i to jest też kwestia po prostu dobrego przygotowania przez sztaby szkoleniowe już na treningach, bo presja na treningu to jest później dużo łatwiejsza presja do pokonania na meczu. Zdarzało nam się tutaj w naszym podcaście często rozmawiać o młodych ludziach. Byli sportowcy, opowiadali nam, że ci dzisiejsi młodzi ludzie trochę są z innej gliny. Trochę nie ma w nich tej determinacji, jaka była w was. Bardziej ich przepełnia lęk. I to jest generalnie takie narzekanie trochę na to pokolenie Gen Z. Mam wrażenie, że to nie dotyczy młodych siatkarzy, bo tu jak reprezentacja Polski seniorów wygrywa Mistrzostwo Świata, to młodzi juniorzy też wygrywają Mistrzostwo Świata i jest z kogo czerpać. Czy to jest też efekt systemu? Czy ty nie zauważasz, żeby ci młodzi siatkarze, którzy dopiero wchodzą do klubów, byli inni niż wy w ich wieku? Czy są różnice? To jest też kwestia tego, jak oni są przygotowani. Pokolenie chłopaków typu Kochanowski, Kwolek, Jakubiszak, którzy przez 2 lata byli dominatorami. Wygrywali wszystkie mecze, nie przegrali ani jednego spotkania. Później weszli do naszej ligi i zderzyli się, może nie są mówić ze ścianą, ale z rzeczywistością takiego dorosłego grania, które było zupełnie inne. I oni musieli się też nauczyć właśnie obcować tym. Natomiast ogrywanie się, możliwości, a przede wszystkim to, co powiedziałeś, wyniki dają ci ten cel. Jeżeli wiesz, że możesz trafić do reprezentacji, jeżeli wiesz, że ta reprezentacja może walczyć o Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, złoty medal Igrzysk Olimpijskich, to ty wiesz, że masz do czego dążyć i że jest to namacalne, bo ty trenowałeś z tym zawodnikiem, który później pojechał na te igrzyska i tam zdobył ten medal. Więc dlaczego ty jesteś gorszy? Przecież to możesz być lepszy. To jest takie nakręcanie się i to jest fajne u nas, że właśnie te wyniki też dają tym młodym taką wizję, że możesz być kimś wielkim i że to jest naprawdę na wyciągnięcie ręki, a nie marzenia o tym, żeby pojechać na mundial po kwalifikacjach. Przepraszam. A kiedy odpowiada się już nie za drużynę, a niejako za cały system, to co jest najtrudniejsze? Co najbardziej ciąży? Co by się najbardziej chciało zmienić? Oj, to jest długi temat i bardzo trudny, bo jak zmieniasz miejsce, to zaczynasz widzisz inne problemy. Jeżeli jest się zawodnikiem, to się widzi problemy, to co jest w szatni, to co jest u fizjoterapeuty, może na siłowni i tylko ta część cię interesuje. Jeżeli jesteś przy boisku jako trener, to jeszcze masz to boisko, sztab szkoleniowy i musisz tak zarządzać zawodnikami, żeby były wyniki, ale też, żeby ten prezes, czy też ktoś, kto jest nad tobą, też był zadowolony. Obok dodatkowo dochodzą jeszcze sponsorzy, więc trzeba też znaleźć czas chociażby, żeby pójść do sponsora, nakręcić reklamę, czy spotkać się z pracownikami
danej firmy, a jeżeli jesteś tam na górze, tym prezesem, powiedzmy, to masz wszystko pod sobą. Nad sobą masz presję właśnie kibiców, którą ty musisz spełnić i tak powoli musisz zrzucać, może nie zrzucać, ale przekazywać sztabom, ludziom, którzy są zaangażowani, że słuchajcie, tam u góry są kibice, tam u góry są sponsorzy, telewizja, wszyscy was obserwują. Chociaż akurat w naszym przypadku wszystko jest wyczuwalne i wszyscy o tym wiedzą. Natomiast na tej samej górze to naprawdę nie jest łatwo. Bo musisz tak układać, tak budować wszystko i nawet czasami wpływać na decyzje, żeby było jak najlepiej. A w naszym przypadku, jeżeli chodzi o sport, jest jak najlepiej kiedy są osiągane wyniki. I tak naprawdę na końcu wynik decyduje o tym, czy jest coś pozytywnego, dobrego, czy nie. To właśnie w tym, w tym stylu pytanie na koniec. Co było trudniejsze? Czy być kapitanem reprezentacji Polski i prowadzić ją do wicemistrzostwa świata, gdzie decyzje na parkiecie trzeba było podejmować w sekundy, czasem kierując się instynktem, czy być prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej i planować strategię rozwoju na lata, gdzie decyzje można może nie pod wpływem chwili podejmować, ma się na to, nie wiem, tygodnie nawet całe, no ale odpowiedzialność jest za całe środowisko. Jedno i drugie jest trudne, bo pamiętajmy, że jeżeli jesteś kapitanem drużyny, która zdobywa wicemistrzostwo świata, to się przygotowujesz do tego i to przygotowujesz się wiele miesięcy, nie chcę mówić do jednego meczu, tylko do całego turnieju. Jak wchodzisz w ten turniej, to już grasz. Już nie patrzysz, co możesz zmienić, na czym możesz wpłynąć na drużynę. Są niuanse, które mogą decydować o jednej piłce, natomiast na końcu to jednak to, co wypracowałeś, to daje ci tą przewagę nad rywalem. Natomiast jeżeli mówimy o prezesurze, to jest trochę inaczej, bo tu budujesz całość. To później, ty nie masz później wpływu na to, jak zawodnicy się będą prezentować. Czy wyślesz ich jedną linią lotniczą, czy drugą lotniczą na dany turniej, to nie decyduje, czy oni będą grać lepiej, czy gorzej. Ale już trenera reprezentacji wybierając, Tak, no ale to też jest pokłosie właśnie tego, że trzeba znać to środowisko, żeby wiedzieć, jakich zawodników masz, żeby dla nich dobrego trenera znaleźć. Bo jeżeli masz zawodników, którzy potrzebują rzeczywiście ciężkiej ręki, no to nie weźmiesz dla nich trenera, który będzie ich przyjacielem i będzie ich głaskał i będzie na treningu robił to, co oni chcą. Więc tutaj też trzeba poznać zawodników, żeby dobrać dobrego trenera. I to wszystko razem buduje ten ostateczny wynik. Ja jako prezes nie wchodzę do szatni. Zdarza się po sukcesie wejść, tylko pogratulować tym już ostatecznym. Nie wchodzę do trenerów, nie mówię im, jaką mają robić taktykę, to jest ich praca. Oni biorą za to odpowiedzialność i oni są z tego rozliczani. Ja jestem rozliczany przed członkami zarządu, ja jestem rozliczany przed sponsorami, przed kibicami, więc u mnie ta struktura w ten sposób wygląda, że każdy musi się skupić na swojej pracy. Jeżeli trener do mnie zadzwoni, zapyta się, słuchaj Świder, jesteśmy na ty, słuchaj Świder, pomóż mi, czy mam zrobić tak, czy ten zawodnik będzie lepszy według ciebie, czy ten, bo ty wiesz więcej, no to my analizujemy, rozmawiamy, tak? I wtedy staramy się podjąć wspólną decyzję, chociaż zawsze ta decyzja jest zostawiona jemu. bardzo dziękujemy za rozmowę i czekamy na kolejne sukcesy siatkówki, bo wiemy, że jesteśmy na nie skazani i chciałbym, żeby inne związki sportowe w Polsce, zwłaszcza drużynowe, tak funkcjonowały i miały takie sukcesy jak wy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.